Opuściliśmy właśnie nasz przybytek we Fierth. Hotel nazywa się Comfort Hotel. Z całego serducha polecamy, bo jest mega w ogóle przybytkiem. Bardzo fajny hotel, w ogóle to takie małe zaskoczenie nasze. Tak, małe zaskoczenie, też znalezione dosłownie na prędce. Znaleźliśmy to w drodze. Mieliśmy się w ogóle zatrzymać na kempingu, do którego jechaliśmy, znaczy znaleziony w ogóle przez Google Maps. Jechałam po prostu wzdłuż drogi, palcem po mapie wzdłuż wybrzeża, żeby znaleźć jakieś miejsce fajne z widokiem. I trafiłam na kemping, który się nazywał Sunset Camping. Super opinie w ogóle. 5 było chyba 0, czy jakoś tak. Zdjęcia piękne zdjęcia. Opinie w ogóle sprzed kilku dni, po czym jechaliśmy drogą i już nam się to wydało podejrzane, że droga jakaś w ogóle kończy się nagle w pewnym momencie, zaczyna się drogą taką, nie wiem co to nazwać, szutrową, czy taką po prostu jakąś taką ziemistą, jakaś taka gleba w ogóle, jakbyśmy jechali przez pola, po czym dojechaliśmy na totalne pustkowie. Mało tego, nie dojechaliśmy tam sami, ponieważ w tym miejscu, w którym my się zastanawialiśmy, czy kończy się droga, spotkaliśmy jeszcze 2 rodziny. Stały 2 samochody Polaków dodatkowo, którzy tak samo byli zaskoczeni tym, że miał być camping, a nie było żadnego campingu. I też tak samo szukali na jakichś innych stronach i też wszędzie było, że ten camping istnieje na w ogóle foteczki. Foteczki miodzio, opinie sprzed kilku dni, a się okazało, że to nie wiem nawet co to było, jakieś baraki, jakieś opuszczone w ogóle miejsce, brudna plaża, w ogóle mój wodorosty, nic ciekawego. No więc potem jadąc tak palcem po mapie, już stwierdziliśmy, że nie będziemy się cofać bo byliśmy przy Durres, nie będziemy się cofać do Durres, tylko jedziemy po prostu w stronę Vlory i może coś po drodze uda się ciekawego znaleźć. No i tak znalazłam w jakoś połowie drogi między Durres a Vlorę, znaleźliśmy miejscowość Fier, no i hotel, który nazywa się właśnie Comfort Hotel, który też, no nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak fajny. No nawet nie wiem co mam powiedzieć, spodziewałam się po prostu do zwykłego pokoju, a tam się okazało, że jakieś marmury, w ogóle aksamity. Ale nie, bardzo ładnie, ze smakiem urządzone. Na wysokim poziomie, naprawdę było tak czyściutko, gospodarze przemili, przetacy, gościnni, opiekuńczy, mieliśmy pokój ze śniadaniem, chcieliśmy wcześniej rano wyjechać, jest właśnie godzina 10, śniadanie pierwszorzędne, w ogóle się okazało, że jesteśmy tam sami. Przygotowali dla nas szwedzki stół, po prostu chyba ze wszystkim co mieli. Na razie nie trafiamy źle, hotele są przy całkiem przyzwoitych cenach. My mamy taki budżet na takie miejsca, powiedzmy jednodniowe, takie po prostu nocleg przy drodze, tak do 60 euro, nie chcemy więcej wydawać. Jak będzie jakieś takie miejsce na wybrzeżu, w którym będziemy chcieli się zatrzymać na przykład na kilka dni, wtedy możemy trochę przyszaleć. Wiadomo, mamy taki budżet powiedzmy do 100 euro, ale też nie więcej. Jak się uda gdzieś jakiś fajny kemping, to też byśmy chcieli się na jakimś kempingu może zatrzymać. Tak, bo jak będzie taki kemping, jak na przykład mieliśmy w Czarnogórze. Tak, no tak jak w górach, no to miodzio, może się uda. Świetne. W planach mamy też góry. Aktualnie jesteśmy w drodze do Ksamilu. Chcemy po drodze zahaczyć o Vlorę, ale to też tylko przejazdem, nie zamierzamy się we Vlorę w ogóle zatrzymywać. Chcemy pojechać wybrzeżem, zobaczyć jak wyglądają plaże. Też nie wiemy czego się spodziewać za bardzo. Wiecie, zdjęcia w internecie jedno, rzeczywistość drugie. Tego jedziemy sprawdzić jak jest. Chcemy przejechać przełęcz Logara, tą drogę SH8 z pięknymi widokami. Także, no jak jesteście zainteresowani taką alpańską tematyką, to oglądajcie dalej. Jesteśmy aktualnie we Vlorę i zaczęło się tak, powiedziałabym, bardzo wakacyjnie, tak resortowo. Hotel przy hotelu, mamy tutaj jakieś promenadki, palmy. No, robi się wakacyjnie. Tak wygląda plaża we Vlorę. Nie mam pojęcia, czy to jakaś główna plaża, czy nie główna. Jedziemy w każdym razie drogą SH8 i plaża jest wzdłuż drogi.
Resort przy resorcie, apartament przy apartamentowcu. I w ogóle jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności wszystkie tutejsze hotele mają 4 gwiazdki. Nie wiem, co to za kategoria, za co te gwiazdki są przyznawane, ale wszystkie mają 4. Godzina 11, plaże już pełne widzę. No, piasek najładniejszy nie jest, ale nie jest też najgorszy. No, taki w skali można powiedzieć, że to jest takie 6 na 10. Takie, no, 5-6 na 10. Nie ma tragedii. Szału nie ma, ale tragedii też nie ma. Już tu można byłoby jakoś... Ale my jedziemy w każdym razie bardziej na południe. O, i proszę bardzo, miejsce do plażowania bezpłatne. No, tak. I tu znowu leżaczki. Nie mam pojęcia jeszcze, ile kosztują leżaki. No proszę, no jeden wielki resort. Jak ktoś lubi takie klimaty, to na pewno we Vlorę mu się spodoba. My chyba jednak wolimy troszkę bardziej tak odludnie, może, nie wiem, jakoś tak mniej tłocznie. I to jeszcze nie jest to, czego szukamy. No ale w sumie fajne miejsce, żeby przyjść sobie na południowy spacer. Na pewno ładnie tutaj wygląda o zachodzie słońca. Jadąc właśnie drogą SH8 można po drodze spotkać mnóstwo miejsc. Mnóstwo takich małych zatoczek, małych plaż, na których nie ma naprawdę dużo ludzi, żeby sobie tak spokojnie na chillu wypoczywać. No chyba że ktoś lubi właśnie duże plaże, zatłoczone, z dużą ilością leżaków, z dużą ilością ludzi w wodzie, no to oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, bo takie miejsca również po drodze są. Jadąc drogą SH8 wzdłuż wybrzeża Morza Jońskiego trafiamy do miejscowości Lukowa, gdzie decydujemy się zostać na noc w hotelu Villa Cafe Lukowa. Sam hotel i pokój może nie robią największego wrażenia, jednak spójrzcie na ten widok. Nie wiem jak Was, ale nas ten widok niezwykle zauroczył. Zachciało się nam rozrywek i szukania kempingów.
Hej ho, nie? Miało być fajnie, lajtowo. A wyszło jak zwykle. A w ogóle wyobraź sobie, że tam ktoś ma jeszcze podjazd. Tio. Nie chcesz spać w dół? Patrz, jaki tam jest spad. O matko, o matko, o matko, o matko, o matko. Ja bym nie chciała tam zlecieć. A ty byś chciał? Też nie. Tak wyglądają zjazdy z głównej drogi. Skończyło się na strachu. Tak się kończą właśnie nasze poszukiwania noclegów. Chcieliśmy znaleźć kemping, kolejny kemping. Kemping Widmo. Miał być super kemping, nazywał się Bio Camping Lukowa. No i być może jest, nie udało nam się do niego dojechać. Droga po prostu zmieniła się w tak tragiczną, że no się nie dało. No teraz jesteśmy praktycznie pustym samochodem, bo już... No bo już zostawiliśmy rzeczy w noclegu. Tak, rzeczy na tym naszym noclegu teraz jesteśmy. A przyjechaliśmy tylko sprawdzić, bo mieszkamy dosłownie nad tym kempingiem. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy będzie fajne, czy będzie nam się podobało i czy chcielibyśmy tutaj zostać. No, opinie były bardzo pozytywne, same ochy i achy, super kemping, jakieś tam brama do nieba i takie tam. Tylko że trzeba mieć, nie wiem, chyba jakąś terenówkę i to taką niezłym prześwitem, żeby to po prostu wjechać, bo... No taki totalny offroad. No jak znaczy, zresztą może byśmy zjechali, zobaczyć. Ale no wjechać to już bym na pewno No nie właśnie, wiedział. już baliśmy się przez moment, że nie wiem, że nam się nie uderzy, spadniemy i woleliśmy nie ryzykować. Także już darujemy sobie poszukiwanie kempingów w Albanii, bo albo jest to kemping Widmo, albo kemping, do którego nie da się dojechać, albo kemping, który mieści się dosłownie na czyimś podwórku i stoi przyczepa na przyczepie i namiot na namiocie, więc a my nie tego szukamy. Kempingi to są takie, że generalnie są tu bardziej taki survival niż kemping. No tutaj jest bardzo dużo bezpańskich psów, co mnie trochę zniechęca. No i też dużo śmieci, więc bałabym się, nie wiem, jakichś szczurów albo czegoś takiego. Więc widzieliśmy kemping przy plaży, ale był przepełniony, był na czyimś podwórku. W dodatku, jak powiedziałam, przyczepa na przyczepie, namiot na namiocie. No nie o to chodzi w takim kempowaniu, żeby, wiecie, być na takiej małej przestrzeni z taką dużą ilością ludzi. Nie na tym dla nas polega relaks. Potem jeden kemping okazał się kempingiem Widmo, był kempingiem, którego nie było, o czym już Wam wspominaliśmy. No i teraz kemping, do którego nie dało dojechać. Nie mamy szczęścia coś w tej Albanii, jeśli chodzi o takie kempingi. Może w górach, mam nadzieję, że jak pojedziemy w góry, to coś uda się znaleźć takiego klimatycznego, coś takiego, gdzie z przyjemnością rozłożymy namiot i z przyjemnością spędzimy czas. Nie nagrałam. Czekajcie, ja tylko sobie wytrę lusterko, bo mam tutaj coś strasznie dużo kurzów. Dobra, ja chciałam tutaj nagrać. Dobra, dawaj. Lecimy z tematem. Ujęcie 55. Klaps. Opuściliśmy właśnie nasz przybytek w... Jeszcze raz.